Siema, witam w kolejnym filmiku z Nintendo Switch OLED. Dzisiaj zrobimy sobie szybki przegląd gier z Nintendo Switch Online Expansion Pack gier na Nintendo 64. Na starcie dostaliśmy 9 gier. Usługa, cóż, jest dość droga, rzekłbym. Kosztuje to chyba 70 zł na jedną osobę, albo pakiet rodzinny 290. Jedno, jak i drugie jest na tyle drogie, że moim zdaniem kompletnie nieopłacalne, biorąc pod uwagę to, co dostajemy w zamian. Ale pamiętajcie, że możecie w przypadku pakietu rodzinnego wziąć, zaprosić 7 osób lub dołączyć do innej grupy osób i w 8 osób możecie kupić wspólnie ten abonament i wówczas zapłacicie dzieląc to na 8 po 36 zł i 25 groszy na rok. Czyli od razu się robi cena przyjemniejsza. Za 36 zł to można się pobawić. Pierwsza gra to Mario, Dr. Mario 64, w którym za chwilę zginę. Nie wiem, dlaczego od razu mi tak dużo wirusików doczytało. O, to jest Dr. Mario 64. Gra niewiele się w sumie, poza trochę lepszą grafiką, to nie różni się wiele od wersji znanej z NES-a. Dobra, więc nie będziemy się w nią jakoś mocno zagrywać. Druga gra to Legend of Zelda Ocarina Czasu, czyli bardzo też słynna gra. Ona ma dość przydługi wstęp, dlatego też zrobiłem sobie save'a. Zagrałem już momencik. Jest sam początek w tej pierwszej wiosce Kokiri. Jeżeli ktoś pamięta mój bardzo stary film sprzed 10 lat, jak grałem w tą grę na 3DS-ie, to tam również pokazywałem sam początek gry. Niestety, zanim się wyruszy na przygodę, to trzeba przejść tu wszystkie treningi. Szkoda, że właśnie widzicie, tutaj jest rozkład przycisków nintendowski z Nintendo 64, tylko że za cholerę nie wiadomo, który przycisk za co odpowiada, tak? Możecie sobie podejrzeć w menu User Guide i zobaczcie, jakie, chociaż nie wiem, czy złapę ostrość, żeby to pokazać, chyba nie bardzo, ale to sterowanie jest trochę kiepsko przeniesione. Ciężko się za bardzo w nim odnaleźć. Co do samej gry, no ja pamiętam właśnie tą wersję z 3DS-a, w którą grałem trochę. No to tamta wyglądała lepiej. Ta jest jakby żywcem przeniesiona z Nintendo 64, a tamta to był jednak remaster. Widać, jakie to są straszne rozmieszczenia. No i cały czas też sięgam ręką do drugiej gałki, bo chciałbym obracać kamerę. Zapominam, że to jest jednak niestety gra z poprzedniej epoki, gdzie konsola miała jedną gałkę. Także tutaj za bardzo nie mogę sobie pozwolić na obracanie kamerą. No ale gra wygląda tak, jak widzicie. Ciężko mi porównywać z oryginałem, bo nie grałem w oryginał. Grałem kiedyś na emulatorze, ale to nie to samo. Ale czytałem na internecie opinię, że jednak te gry wyglądają i chodzą często gorzej, że jest jakiś input lag. Ja tu akurat nie widzę jakiegoś input laga. Może to wynika też ze słabego połączenia internetowego u graczy. Aczkolwiek grafika, jak to grafika na Nintendo 64, nie ma co oczekiwać cudów. Zatem zobaczmy sobie kolejną grę. Jaką będzie? Będę jechał po kolei już, żeby nie kombinować. Mario Kart 64. W tą grę grałem trochę kiedyś też na emulatorze. Nawet sporo w sumie.
Także też nie jest mi tak zupełnie obca. Wszystko jedno. Możecie też grać na dwóch, jak odepniecie joycony albo w doku, albo w tabletopie. Możecie grać każdy swoim joyconem i wtedy możecie normalnie grać w dwie osoby. Tym się hamuje, czym się robi drifty. To jest 50C, więc tutaj nie będzie jakiegoś problemu większego chyba z wygrywaniem. No, gra wygląda jak wygląda, wiadomo, to jest Nintendo 64. Nie wygląda najgorzej. Ogólnie otoczenie jest 3D. Czym się Aha, tym się robi drift. R-em. A czym się... Aha, a strzela się ZL. Czy L2 jak w PSX-owym. Jestem pierwszy, więc nawet nie mam za bardzo do kogo strzelać. Zaraz własne moje muszelki mnie trafią. A strzelę do tyłu. Czy się da do tyłu strzelić? Nie, nie da się chyba. A steruje się gałką analogową, czyli tak jak na Nintendo 64. Krzyżakiem się nie da. No i gra jest... Nie dość, że jest w ramce, to jeszcze na dole jest 4:3, ale jeszcze na dole jest ramka, tutaj gdzie jest ten napis Start Button i Suspend Menu. Także obraz jest trochę mocno zmniejszony. Jesteśmy już w ostatnim okrążeniu. Już może dojedźmy do końca. Ale widzę, że cały czas ta małpa siedzi mi na ogonie. Chyba dlatego, że driftów nie używam. Dobra, graliśmy. Dobra. Zobaczmy teraz kolejną gierkę. Jaką nam oferują. Jaką jest Mario Tennis. To jest gra, którą z kolei miałem oryginalnie na Nintendo 64. Na oryginalnym kartridżu. Jeżeli ktoś sięgnie po mój stary filmik, w którym gram na konsoli Nintendo 64, to tam właśnie będę grał. A zagrajmy sobie Yoshim. Bardzo sympatyczna gierka, sporo w nią grałem na Nintendo 64 i nawet mi się dobrze sterowało. Także jest spoko. Dobra, jeden dla mnie. Ach, chciałem załadować strzał, tylko że wtedy nie można się za bardzo ruszać. Ale mnie ograł. Skubany. No to jest niby normal, a nie jest wcale tak łatwo. Nie jest. Samo okienko, że tak powiem.
Dobra. Jest. Grałem gema, czy tam seta, nie wiem. Nie znam się na tej terminologii. I teraz on jest z przodu, a ja jestem z tyłu. No i już. Dobra, nie ma co. Bardzo fajna gra. Przyjemna, taka sympatyczna. I tutaj kolejna gra to jest jakaś japońska gra. Prawdopodobnie jakiś japoński ekskluzyw. Sin and Punishment. Nie wiem dokładnie co to za gra, nawet ją jeszcze nie grałem. Znaczy sprawdzałem, wiem, że to jest jakiś shooter taki. O, tylko czym się strzela? Aha. Czyli taki biegany shooter, że za nas wylatują przeciwnicy, a my biegniemy jakąś taką mangową postacią. Czyli jaka japońszczyzna, krótko mówiąc. Wygląda dość jak na tamte czasy, to bym powiedział, że graficznie nawet fajnie się prezentuje. Postać tak nawet ciekawie biegnie. Ale ogólnie gra to taka bez szału jak dla mnie. Taki upośledzony szmops, czy jak to się mówi. No dla mnie bez szału totalnie. Zresztą widać, że biegniemy przed siebie cały czas i tylko strzelamy. Nic w sumie ciekawego. Także tą grę mogę już wyłączyć. Nie wiem skąd taki wybór, że akurat to dali. I druga gra też tego typu, tylko bardziej znana. Star Fox 64. Najbardziej kojarzę Star Foxa ze SNES-a w sumie. Tego to tak nie za bardzo. Ale zaraz zobaczymy jak to wygląda. Czyli będzie wstęp fabularny teraz. Nie da się tego przewinąć. No dawać, chcę grać. Dawaj Lisek, lecisz. Co za strata czasu, no. Dawaj gościu. Ja, chomik też powiedział, że wszystko u niego gra, więc na co czekamy? Dawaj, jeszcze smutna żaba Pepe. Czy możemy łaskawie już zacząć grać? Dobra. No i to też taka gra, że właśnie o. Aha, czyli jest odwrócone sterowanie. Góra to dół, a dół to góra. Czyli coś, do czego musiałbym się ewentualnie przyzwyczaić. Nie wiem, co ja robię. Tu mam karabin. A jak trzymam wciśnięte, to się ładuje taki strzał namierzany. W sumie ciężko to ogarnąć, prawdę mówiąc. Nie lubię takich rzeczy, że właśnie wróg wylatuje mi zza pleców. No tak graficznie nie wygląda źle jak na Nintendo 64. Na pewno lepiej niż Superman 64. Nie wiem, coś zdobyłem. Także no, prezentuje się spoko. A gameplayowo, no to trzeba to lubić, nie? Po prostu. Dla mnie to tak w sumie nic szałowego. Nie mój gatunek po prostu i tyle. Ale graficznie spoko. Podoba mi się. Dobra, to lecimy dalej. Super Mario 64, które każdy zna. No ale dla formalności trzeba pokazać. Nie wiem, czy ja tu save'a robiłem. Nie, nie robiłem. Ale w grze mam save'a zrobionego, więc
Nie trzeba będzie się przewijać przez pogaduszki. Mario 64, gra, która też jest na składance Super Mario 3D All Stars. Pytanie, która chodzi lepiej. Ta to jest zemulowana gra z Nintendo 64, a tamta to jest niby taka troszkę zrobiona pod Switcha, więc powinna teoretycznie chodzić lepiej. A z drugiej strony, co tu można w tej grze poprawić? To jest tylko ta sama gra w sumie. Wyścig z żółwiem. Na samą górę, kto pierwszy dobiegnie. Bossa już pokonałem tutaj, bo to mówię, gram od save'a, także no sztychami. Tylko, że ten żółwik to on będzie oszukiwał, bo on jakoś na skróty pobiegnie, jak pamiętam. Mario 64 miałem wielokrotnie na Nintendo 64, bo miałem ją w 2002 roku, jak miałem moją pierwszą konsolę. Później w czasach kolekcjonerskich również miałem aż 2 kopie tej gry, także ta gra jest mi bardzo, bardzo dobrze znana w oryginale. A czy tutaj się czymś różni? No, wydaje mi się, że nie. Czym miałaby się różnić? Zresztą to jest po prostu gra z Nintendo 64 odpalona na emulatorze, więc nie ma się czym różnić w zasadzie. To jest dokładnie ta sama gra. Oj, spierdzieliłem. Spadłem. Przegrałem. Trudno. Jeszcze obrywałem kulką. Także żółwik wygra ze mną niestety. Kopałem skok. Jak dobiegnę na górę, to już tam będzie skubaniec czekał na mnie. No już jest. Wyprzedził mnie niestety. Nie będzie gwiazdki. Dobra. To jest Mario 64. Każdy zna tą grę. Następna gra to Win Back. Nie wiem. Tego nigdy nie odpalałem. Podejrzewam, że też jakiś shooter, sądząc po okładce. Zobacz. Win Back Covert Operations. Powiedziałbym, że taki trochę dziwny dobór gier. Z jednej strony takie klasyki Nintendo, z drugiej takie jakieś dziwne gry typu ta. Aha, czyli to jest jakieś takie TPP. Taki Metal Gear Solid trochę. Tylko że nie znam sterowania, więc kompletnie nie wiem. Czym się strzela? Aha, tym się celuje. Kurde, jak to wycelować? Graficznie wygląda nie najgorzej, ale sterowanie jest zesrane totalnie. To nieładnie mu w plecy strzeliłem. No i postać też się rusza dość. Da się tu strzelać bez celowania? Ładuj to. Dobra. Chyba już załapałem, że jak po prostu wcisnę R, to mi automatycznie wyceluje na kolesia. Tu miał być jakiś chyba cover system, tak? Czy coś? Kłóca się to? Kłóca się. Ta muzyka trochę Metal Gear Solid przypomina. Tum, 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 tum. Tylko, że no znowu jest rewersacyjne celowanie, czyli do góry to do dołu. Nienawidzę tego w grach na Nintendo 64. Nie, ale ogólnie grać tak procentuje dość nawet ciekawie, bym powiedział. I nawet można kamerę obracać po ludzku, jak w nowszych grach, także nie jest najgorzej. I muzyka jest fajna.
Ciekawe jak się właśnie tak przykleja do ściany. A, już wiem. Nie no, to powiem szczerze, że dość ciekawy jak na Nintendo 64 tytuł. Nawet pozytywne zaskoczenie. Dobra. Ale nie będziemy się zagrywać, bo to nie o to chodzi. Ostatnia gra, jaką dali na starcie. Przypominam, rozszerzonego abonamentu Nintendo Switch Online Expansion Pack, który ja mam wraz z grupą ludzi kupiony za 36 zł 25 groszy z tym w pakiecie rodzinnym. Także za takie niewielkie pieniądze można sobie jak najbardziej mi się pozwolić, bo jak za pełną cenę, no to odpowiedzcie sobie sami, czy warto za kilka gier na emulator zapłacić. I to jeszcze nie to, że dostajemy je na zawsze, tylko na rok czasu. Yoshi pożera wszystko. To gra 2D. Pewnie jakbym ją miał w czasach Nintendo 64, to bym się troszkę oburzył. Bo to były takie czasy, że jak się przesiadałem z Pegasusa, to chciałem grać tylko w gry 3D. Bo powiedział, jak to w ogóle gry 2D? Kto mi tu śmie dawać? Ale gra jest bądź co bądź sympatyczna. Zresztą ten Yoshi taki na Switchu, co jest coś tam taki wełniany, nie pamiętam tytułu. To w sumie też jest taką platformówką 2D. No, bardzo taka kolorowa gierka, za bardzo nie wiem o co tu chodzi. Nie zagrywałem się w to jakoś mocniej. Mogę iść dołem? Mogę. Tak to wygląda. Zobaczymy, co będą dawać w kolejnych miesiącach w abonamencie. Czy będzie ciekawie coś. No, te gry na start nie są jakieś najgorsze, ale też, no mówię, cena pakietu, kiedy chcemy opłacić go sami, no jest mocno zawyżona. Więc to już decyzja indywidualna, ale myślę, że każdy będzie tego samego zadania co ja, że kupować solo ten pakiet za 170 zł to jest zupełnie nieopłacalne. Także zaprezentowałem wam wszystkie gry. Zostały jeszcze gry z Mega Drive'a. Także dziękuję za uwagę i cześć.